Witam was serdecznie w nowej aktualizacji do Albiona, która prawdopodobnie będzie jedną z największych aktualizacji w ostatnim czasie. Szybko notka. Generalnie SBI opublikowało trochę nowych informacji na temat update'u, dzień po tym jak już film nagrałem, ale wszystko jakby się zgadza, tylko czasem będę mówił, że nie do końca wiem jak coś wygląda, a wy będziecie widzieć to na ekranie, bo wam po prostu wrzucę wstawki, które opublikowano w dniu dzisiejszym. Z ogłoszeń to tyle i miłego oglądania. Do Albiona w końcu zawitały smoki. No i dzisiaj wam oczywiście przedstawię, jak będzie przebiegała cała aktualizacja, co nowego dostaniemy, jakie nowe dungi, jakie nowe strefy, jakie nowe mounty, jakie nowe foody i nowe potki. Kurwa, wszystko nowe. I zacznijmy od tego, że zostanie dodany do Albiona jeden potężny, znaczy nie jeden, bo w sumie smoków dodadzą wiele, ale jeden potężny, wielki, ogromny, skórski smok. I co ciekawe, zresztą to, co widzicie tutaj na grafice, zobacz, jacy mali są gracze względem tego smoka. To jest prawdopodobnie największy mob, który kiedykolwiek został dodany do Albiona. W sensie, no realnie, gracz jest wielkości jego stopy, nie? Ale do tego, gdzie znajdziesz tego bossa i tak dalej, przyjdziemy zaraz, bo w sumie bardziej się rozgadamy o tym w następnej sekcji. Ale najpierw zaczniemy sobie od smoczych ataków. Wiele osób się martwiło, że ten update będzie skierowany stricte pod duże grupy, i wychodzi na to, że nie do końca. Z tego względu, że na Royal Continent, jak i na Black Zone zostaną dodane smocze ataki, coś na zasadzie najazdów, gdzie będą tworzone hotspoty, w których będą pojawiały się smoki. I co ciekawe, typy smoków będą dla solo, duo, trio, dla 10 osób. Także generalnie każda ekipa powinna znaleźć coś dla siebie w tej aktualizacji. Oczywiście jest to PvE, aczkolwiek jako, że na mapie tworzyć hotspot, bardzo wiele osób będzie chciało tego hotspota sfarmić. I też spodziewamy się, że wielu graczy wróci do Albiona po tej aktualizacji, więc naturalnie tych graczy będzie bardzo dużo. Także teoretycznie jest to PvE, ale w praktyce trzeba będzie przygotować się na PvP i PvE. Swoją drogą widzicie fajną klatkę, na której smok przelatuje nad kontynentem. Jeśli serio będziecie latali po open worldzie i nad głową będzie przelatywał jakiś epidny smok, to będzie niesamowite, okej? To będzie niesamowite. Ale okej, smocze ataki to jedno, ale mamy również pradawne krainy. I wiecie, zacznijmy sobie od tego. Aktualnie na Black Zone widzicie czasem przy Mammoth Keeperach takie, wiecie, półportale, taki portal złamany na pół, on jest generalnie z kamienia. Aktualnie nie do końca wiadomo co to jest, ale właśnie, prawdopodobnie te portale te półportale przerodzą się już w prawowity portal, do którego teleportujesz się do pradawnych krain, które są gdzieś tam wysoko w niebie i będziemy mieć zupełnie nowy, powiedzmy, że kontynent? Coś na tej zasadzie? I co ciekawe, kojarzycie pewnie, jak na deepach przechodzicie na coraz głębsze piętra, nie? Tutaj tak samo, będziesz mógł przechodzić na coraz to głębsze piętro, iść bardziej w głąb, że tak powiem, tych pradawnych krain i spotykać smoki, przeciwników zrodzonych z popiołów, kiperów i tak dalej, no multum, nagród, skrzynków, wszystko, tam gracze, PvP, wojna. No ale tak serio, będziesz miał tam bardzo dużo PvE, będziesz miał tam bardzo dużo PvP prawdopodobnie, ponieważ to jest instancja stricte PvP, jeszcze nie wiadomo jaki to jest zone, ale spodziewamy się, że będzie to oczywiście Black Zone. I co ciekawe, w pradawnych krainach będziesz mógł znaleźć nowy rodzaj ryb. I co ciekawe, jeszcze więcej, co do tych nowych ryb, będziesz mógł z nich craftować nowe potki i nowe foody. Tylko jeszcze nie wiemy, co do końca te nowe potki i nowe foody będą robić. Na pewno foody będą dotyczyły HP, mając tu na myśli, nie wiem, regeneracji, coś takiego w tą stronę, nie do końca jeszcze wiemy, ale taki mały sneak peek nam przedstawili. I kolejna sprawa, jak już jesteś w tych pradawnych krainach i przejdziesz tam parę poziomów, będziesz mógł się dostać do Smoczego Sanktuarium, czyli nowego raid dungeonu, czyli prawdopodobnie dungeonu dla około 20 czy tam 15 osób, w którym z tego co widzimy spotkasz nowe bossy, wręcz kilka nowych różnych bossów, plus tego ostatniego, a wręcz pierwszego smoka, o którym dzisiaj mówiliśmy. Z tego jak opisuje to SBI, ponoć ta walka ma być niesamowicie trudna, niesamowicie złożona, potężna, wielowątkowa. Jak to będzie w praktyce zobaczymy, ponieważ jeszcze pełne, że tak powiem, informacje o tym jak ta walka będzie wyglądała nie są znane, aczkolwiek z tych filmów, które tam sobie mniej więcej w międzyczasie widzicie, takie wstawki wam tam robię, to możemy się spodziewać, że ta walka realnie nie będzie walką łatwą. Oczywiście muszę wpleść coś od siebie, z tego względu, że bardzo długo narzekałem na to, że w Albionie nie ma żadnego solidnego raid dungeonu. No wiecie, jak to z Avalonami, oni mają tyle problemów, że daj spokój. Tak naprawdę z dunga, który był dla 20 osób, zrobili dung 10-osobowy, no wiecie jak jest. I w końcu mamy coś nowego. I w końcu jest powód, przez który ja jako gracz, który ma tam 15 000 godzin w tej grze, będę mógł znowu grać PvE i znowu cieszyć się tym PvE. Przynajmniej takie mam nadzieję, nie? Ale wygląda obiecująco. I co ciekawe, możemy na stronie jeszcze przeczytać, że jeśli chodzi o wszystkie nowe moby, o nowe dungi i tak dalej,
będzie potrzebny wysoki poziom koordynacji oraz potężny ekwipunek. Także spodziewam się, że tier, no w tier trzeba będzie troszkę zainwestować, to po pierwsze. A po drugie, patrząc jeszcze na wcześniejsze leaki, które zresztą były w poprzednim filmie, spodziewamy się, że te mechaniki, jeśli chodzi o PvE, będą bardzo interesujące. To znaczy złożone, plus w końcu PvE nie będzie wyglądało w ten sposób, że bijesz jednego moba, który praktycznie nic nie robi, tylko rzeczywiście będziesz musiał unikać, dodżować i kombinować realnie, jak tego bossa zrobić. Oczywiście wiemy, że meta prawdopodobnie się wyklaruje po tygodniu, dwóch czy tam po miesiącu. Każdy już będzie miał strategię na nowe bossy i tak dalej, aczkolwiek ja trochę po cichu liczę, że dodadzą parę RNG mechanik, przez które żaden strat nie będzie po prostu działał, ponieważ wszystko będzie losowe. To taka trochę moja nadzieja wewnętrzna. Ale właśnie, jeszcze co ciekawe, w Albionie dostaniemy również nowego mounta i to nawet co ciekawe prawdopodobnie 2 nowe mounty. Z tego względu, że wcześniej był leak Battle Mounta smoków. Ósemkowego to na pewno był Battle Mount. Żeby stworzyć Battle Mounta, zresztą tak jak mówiliśmy, potrzebny jest zwykły mount smoka. Także prawdopodobnie będą 2 nowe mounty, nowe zbroje, o których jeszcze nic nie wiemy, ale no wiemy, że będą nowe zbroje. Tak zresztą tak jak na stronie widzicie. No i teraz pytanie, czy to będzie całe nowe drzewko, czy to będą po prostu dodatki pojedyncze do różnych drzewek. To jeszcze zobaczymy. Nie wiadomo, czy to będzie działało na zasadzie mechaniki broni kryształowych, a i awalonskich, czy to rzeczywiście będzie coś zupełnie odrębnego. Dla rybaków również jest dobra informacja z tego względu, że zostaną do Albiona dodane nowe ryby i z tych nowych ryb będziemy mogli stworzyć nowe mikstury oraz nowe foody. Aktualnie wiemy tyle, że jedzenie będzie miało właściwości lecznicze, ale nic poza tym generalnie nie wiemy. Tak samo jeśli chodzi o potki, jak chodzi o foody, to w sumie tyle. Ale jak mam być zupełnie szczery, trochę mniej się spodziewałem po tej aktualizacji, w sensie ja wam tam wstawiam przebitki i tak dalej, także sami widzicie, aczkolwiek ja się spodziewałem, wiecie, nowego dunga, jakiś nowy mount, jakieś tam parę nowych itemków, ale kurczę, mamy nowe foody, mamy nowe potki, mamy nowy kontynent tak naprawdę, nowe dungi, nowe bossy, nowe rajdy nawet na open worlda. Naprawdę mam nadzieję, że po tej aktualizacji gra mocno ożyje. Oczywiście wiadomo, też trzeba poczekać, aż to wejdzie na test serwer i każdy z nas sobie zobaczy, jak to wygląda, potestuje, ale naprawdę wygląda to obiecująco. A jeszcze tak swoją drogą, jakbyś robił zakupy na oficjalnym sklepie Albiona, możesz użyć kodu Błazi, przez to mocno ten kanał wspierasz. Ja klasycznie wrzucę giveawaya, możecie parę milionów silvera wygrać, jak zostawicie swój nick w komentarzu i coś tam, no możecie nawet napisać, co myślicie o tym update'cie. Ja jestem szczerze mega zahypowany, większość osób również jest zahypowana, oprócz Kory, który mówi, że nie. I co najważniejsze, aktualizacja pojawi się 31 sierpnia, tak jak jest to napisane, dokładnie tu. I sorry, jeśli jestem trochę za bardzo nahypowany, ale w sumie ta informacja wyszła dzisiaj i trochę tam, wiesz, no się podjarałem, nie? Dobra, ale dziękuję ci bardzo za oglądanie i słyszymy się w następnym materiale. Ale kurwa przy tych nowych mopkach, to one się kurwa domkną, czajcie to i będzie można w nie wejść. Ja. A na koniec przylatuje na CTA smok i